dobry. Dzień dobry Pani Iwono, witamy w firmie GT Trailer. Dziękuję. Czym mogę Pani pomóc? Volvi już 2 lata nie był przeglądany, no ale teraz będzie jeździć na Norwegię. Chciałabym, żeby był pewny. Oczywiście. Nasi pracownicy sprawdzą wszystkie połączenia na ramię, żeby mieć pewność, że nie ma żadnych luzów na połączeniach śrubowych. Połączenie przyczepy z samochodem, czyli wszystkie luzy na sprzęgu. Tu mam taką pamiątkę po jeździe na lodowiec austriacki. Myślę, że to nie wymaga wymiany profili drzwiowych. Zajmiemy się tym, żeby to optycznie ładnie wyglądało. Sprawdzimy też okładziny hamulcowe i tarcze oczywiście. Tak samo moment dokręcenia kół. Tam wyjątkowo. Na dachu jeszcze zauważyłem, że ma Pani również poderwaną plandekę, także dogrzejemy to wszystko. I oczywiście standardowo przesmarujemy wszystkie elementy, które wymagają takiej konserwacji na bieżąco. Zapraszam na serwis. Dziękuję. O, to już wystawili zabrane. No dobrze. Co bym chciała? Coś muszę podpisywać? Pytam się, czy coś muszę podpisać, a pan mówi, no nie muszę patrzeć na dowód, bo widzę, że pasuje. Zgadza się twarz ze zdjęciem. Oczywiście z tym zdjęciem. Kiedy to minęło? Minęły już święta, projekt się przesunął, minęła majówka i oto jesteśmy z powrotem. Volvi jest już zrobiony, a wyszła jedna dosyć gruba rzecz do zrobienia w przyczepie i jest ona zrobiona, ale teraz to jedziemy na załadunek. Ja się jeszcze rozpakuję i wtedy Wam pokażę, co jest porobione i jak wygląda Volvi. I wtedy jedziemy na... Prawo jazdy przyda się, ale... Jezu, się przestraszyłam, że przyjechałam do Opola z prawo jazdy zamiast karty kierowcy. Patrzę, nie ma żadnych dokumentów, a karty kierowcy ja nie mogę, ale by było 4 godziny jazdy do Rzeszowa po kartę kierowcy. Jest gorsza historia, słuchajcie. Swego czasu, jak pracowałam w TAG-u, była taka sytuacja, pamiętacie, że woziliśmy dużo na morze wiatraków i któregoś razu i przyjeżdżamy do Słupska, w okolice Słupska. Każdy swojego auta, każdy kartę kierowcy wkłada, a jeden nie ma karty kierowcy. Zostawił w domu. I co? I trzeba było jechać z powrotem. No więc witamy na załadunku. Teraz Wam pokażę, co tu jest porobione. Po pierwsze, to na górze jest podklejona plandeka, bo te pasy, które zbroją dach, poprzecierały się z jednej strony na rogu i tylko z tej jednej strony, co wnioskuję, że rzeczywiście to mogło być jakieś gałęzie. No, typowy przypadek tutaj, pewno gdzieś dach miał styczność z gałęziami, więc pracownicy dogrzeją tą plandekę. Wiecie, jak to jest czasami na poboczu drogi, a gdzieś się stoi, są niskie gałęzie, potrafią narobić szkód. Właśnie taki szkód. Dalej, tak idąc całkiem po kolei, to tutaj ten zbiornik na wodę mi kapał. Już nie kapie. Mała rzecz, no ale cieszy. Pamiętacie tutaj też ramy z przodu naczepy. Pamiętacie armatki śnieżne, serpentyny, przetarcia. No teraz są już zamalowane. Nie wymieniałam paneli, bo to by oznaczało, że całe drzwi do wymiany. A wiadomo, że drzwi fajnie działają, wszystko jest ok. No tylko, że takie trochę porysowane u góry, więc zamalowane już nie widać. Idąc dalej, tam oczywiście sprzęg jest sprawdzony, nasmarowany, ale tam on był nowy, więc nie było co robić. Tutaj, proszę Państwa, okazało się, że jedna tarcza była pęknięta. No i to już jest coś poważnego, więc tarcza jest wymieniona. Są sprawdzone hamulce, jest sprawdzony układ pneumatyczny. To chyba taka najgrubsza rzecz, która mogła się skończyć jakąś największą awarią. Plandeka to jest plandeka laminowana. Laminowana dlatego, żeby mógł być tutaj taki kolor przejściowy. Jak zauważyliście, znaczy właśnie, nie wiem czy zauważyliście, ale często plandeki mają po prostu takie kolory jednolite, a ja nie chciałam takiego, dlatego jest laminowana, dlatego jest załadunek. Pan będzie ładował czy nie? Dobry? Pan będzie ładować? No.
A, okej. Bok mam otwierać? Pasy? Coś jeszcze przygotować? Dwa pasy, dwa rozumiem. No, dziękuję, to już przygotowuję. Kończąc temat, właśnie, większość plandek ma takie jednolite kolory, tak? Tutaj jest cały biały Imagination, ale tutaj widzicie, jest trochę brązowe, tutaj bardziej żółtawe i takie kolory przejściowe. Żeby osiągnąć taki efekt na plandece, to oznacza, że plandeka właśnie musi być zadrukowana i wtedy zalaminowana. I to ostatecznie sprawia, że naprawa plandeki w przypadku jakiegoś podarcia, nacięcia jest mega trudna. Pamiętacie, że jakiś czas temu próbowałam to robić, no i niestety się okazało, że z tyłu pięknie to chłopaki zrobili z przodu. No ostatecznie plandeka cały czas później się odklejała, bo trzeba mieć tutaj specjalną taką jakby nawierzchnię do tego, żeby to naprawić. Jeżeli macie laminowane plandeki, to pamiętajcie, że prawie nigdzie tego nie można naprawić. Jeżeli trzeba to od tyłu zrobić, więc tutaj też jest pięknie zrobione. W ogóle nie wiem, jak oni to zrobili, ale widać, że jest z tyłu zrobione, a tutaj tak jakby, taka jakby przeźroczysta warstwa nałożona. Nie wiem, jak oni to zrobili. Naprawdę nie wiem. Jakoś to jest tak zamalowane, że już tego praktycznie nie widać. Więc już wiem, że jak się daj Boże coś zdarzy, no to muszę wracać do producenta. Ta plandeka jest piękna, ale jest też praktycznie niemożliwa w naprawie u kogoś, kto nie robi plandek laminowanych. No i idąc dalej, mamy tutaj nową naklejkę dekry. Jest nowa dekra zrobiona i otwieramy. Trzeba będzie poodmykać drzwi i pociągnąć pasy. Jeszcze jest jedna rzecz zrobiona w środku i to Wam też pokażę. Oprócz tego oczywiście wszystko jest nasmarowane. Z słupkami to proszę zrobić tak. No, Najpierw odsunąć plandekę, dosunąć słupki do końca, tak. a potem dopiero plandekę. Tak, Tak. żeby słupki nie przeszkadzały w załadunku. Już widzę, że jest długi element, już wiem o co chodzi. I drzwi trzeba otworzyć z tyłu, Tak. bo będziemy wyjeżdżać. To ja rozumiem. To rozumiem. No i z takich jeszcze nowych rzeczy tutaj w środku, to na przykład jest kilka nowych desek, bo był taki przypadek raz, jak kierowca jeden jechał, że ustawił sobie deski gdzieś pod kołami, podjechał, no i niestety, ale kilka przejechał. No i mnie to strasznie wkurzało. Bardzo brzydko to wyglądało, więc powiedziałam, że to takie najbrzydsze, że idą do wymiany, bo ja nie mogę na to patrzeć. Więc jest kilka desek. Raz, dwa i trzy. No i słuchajcie, załadowane. To, że na gabarytach jest bardzo często zakaz pokazywania ładunku, to już przywykłam. Natomiast to, że w Volvim nie mogę pokazać ładunku, nie przywykłam, no ale widzicie, sami słyszeliście, no nie wolno. I można tutaj kamerę, czy nie? Nie, absolutnie. Nie wolno. Nie wolno. Czemu? No jest tajne. Tajne? Specjalnie zapakowane, żeby nikt nie widział, co to jest. Okej. Nie wolno, ale może skupmy się na tym w takim razie, jak nie powiem Wam, co wiozę, ale to nie jest nic specjalnego. Nie wiozę niczego ani do zbawienia, ani do zagłady świata. Po prostu normalny ładunek w każdym razie. Ważniejsze jest to, gdzie jedziemy. Przypomnijcie sobie, gdzie ostatnio byliśmy. Hiszpania, Włochy, to teraz pasowałoby jechać w drugą stronę. Tak jest, proszę Państwa, jedziemy do... Jakie teraz ten... Norwegii. Tak jest, do Norwegii, co prawda nie do takiej wysokiej Norwegii, nie do tej prawdziwej Norwegii, tylko do tej niższej Norwegii, ale słuchajcie, Norwegia jest Norwegia, a teraz czekam na dokumenty celne. Ustawiłam się pod rampą, no i mam czekać. Zejdzie, ile zejdzie. Załadunek poszedł bardzo fajnie, szybko, sprawnie, bezproblemowo, więc spoko. Natomiast teraz trzeba będzie pewnie troszkę poczekać, a potem lecimy do Świnoujścia na prom. Już mam zabukowany prom na 2 w nocy i rano cała Szwecja do przejechania, aż do Norwegii. No zobaczymy, jak to pójdzie. W każdym razie teraz chyba jest pora na śniadanie, coś czuję. Czy to jest też czas na to, żeby się przebrać? Jest, przebiorę się, ale po jedzeniu. Więc co by tu dzisiaj zjeść? Generalnie to muszę Wam się przyznać do mojego lenistwa. Albowiem okazało się,
że to jest taka trasa, że w piątek będę z powrotem w Polsce, a jest dzisiaj wtorek. Więc ja stwierdziłam, że mi się nie chce nic brać, robić do jedzenia. I sobie wzięłam gotowe, bo przecież mam jeszcze po drodze 2 promy. A wiecie, co to jest prom? Prom znaczy jedzenie. Więc stwierdziłam, że wciąż jest nie wiadomo, co będzie z tym ładunkiem na Volvega. Czy on będzie, czy on znowu się odwoła, czy on nie będzie. Na razie nie mam żadnych zakusów na to, że będzie. Tak jakby zniknął, albo może po prostu jednak sami pojadą swoim autem. Coś im się pozmieniało i mają. No i w każdym razie stwierdziłam, że być może znowu będę musiała się wypakować ze wszystkim z Volviego. No to trzeba się ograniczyć w tej trasie. Więc wzięłam minimum rzeczy, co dla mnie i tak jest dalej 2 torby, ale też sobie wzięłam catering. Zamówiłam na 2 dni. Liczę na to, że mi wystarczy do piątku. Po drodze 1 prom, po drodze 2 prom, więc ile można jeść. A jeszcze Polskę przyjechać. No widział kto kiedy, żeby mi się chciało w Polsce gotować. No przecież w życiu mi się nie chce. W Polsce jest za dobre jedzenie przy drodze. Za dobre i za tanie jednocześnie. Też no wiadomo nie wszędzie. No więc taka trasa. O, mama dzwoni. Zdążyłam zjeść, przebrać się. No i teraz czekamy cały czas na oclenie. Bo wiecie, Norwegia nie jest krajem Unii Europejskiej, więc niestety, ale to trzeba jeszcze ogarnąć, dokumenty celne, więc clą mnie w miejscu załadunku, no ale trzeba czekać. Trzeba czekać, jak to wiadomo, na lotniskach to zawsze schodziło godzina, 2, więc zobaczymy ile zejdzie, ale w międzyczasie to pokażę Wam w ogóle, bo to jest ładunek od LKW Walter też. Więc znowu Wam pokażę, jak to wygląda. Widzicie, to jest aplikacja Load Today od LKW Walter, to jest ich oryginalna. O! Znowu dostałam tracker points. Dobrze, więc tak, wchodzę sobie tutaj, widzicie, wczoraj nie miałam żadnego transportu i tu jest mój dzisiejszy transport. No i widzicie, tutaj mam załadunek, miałam wszystkie dane do załadunku i teraz kolejny etap trasy to jest prom. Tutaj mam dane promowe, tym razem będziemy płynąć City Line. Nie płynęłam chyba jeszcze z nimi, jestem ciekawa jak tam to będzie wyglądać, ale widzicie, chodzi o to, że tutaj mam tak całą trasę przejrzyście napisaną, wszystkie punkty trasy. Teraz przede wszystkim to ja chciałam sobie już tutaj od razu zrobić miejsce rozładunku, czyli jedziemy do Skien. Tu jest ulica tego numeru, ale dobra, tak orientacyjnie wpiszemy. Wiecie, co sobie otworzyłam dzisiaj? W ogóle kupiłam na trasę Delicję. Pamiętacie, że było coś takiego kiedyś? Już od dłuższego czasu myślałam o tym, żeby zjeść Delicję. I dawniej to chyba zawsze ściągałam tą galaretkę. A teraz sama nie wiem jak jeść. A wy jak jecie Delicję? No dobrze, czyli tak, mamy 1600 km w zaokrągleniu, ale tutaj nawigacja pokazuje mi jazdę przez Hamburg dookoła. A my, proszę Państwa, pojedziemy przez nie Gdynię, nie Koszalin, tylko Świnoujście. A Świnoujście jest aż tutaj. Świnoujście to mi się oczywiście kojarzy z Bożeniem Śmigieł, stamtąd nieraz ładowałam, nie wiem czy pamiętacie czy nie. Takie zdjęcie jak na klęcząco się melduje, to właśnie w Świnoujściu. No dobrze, nie widzicie, ugryzłam. Dalej takie coś. No dobra, ona mnie tutaj bardzo ciągnie i chce jechać od razu, płynąć przez Danię do Norwegii, ale my, proszę Państwa, pojedziemy do Szwecji, popłyniemy do Szwecji i wtedy dopiero na górę, cała Szwecja do przejechania, tylko że nie, że na północ, tylko po prostu do granicy z Norwegią, czyli pojedziemy sobie tak. Na dzisiaj 560 km do portu. Prom mam o 2 w nocy, więc zobaczymy jak to pójdzie. Jest trochę zapasu na to, żeby tutaj długo poszło, ale mam nadzieję, że bez przesady. Przyjedziemy na prom, będziemy kręcić pauzę promową, będziemy ją dzielić i no i tyle. Więc widzicie, rejestrowanie tu jeszcze nic. No dobra, następny jest prom. To jest mapa, pokazanie gdzie. Jest przeciętny czas przebywania. Jest tutaj, jest to, Świnoujście. Wszystkie informacje podawane są. To mi się mega podoba. To moja przyczepa, tak? Dana już. Jakbyście się zastanawiali, byli ciekawi raczej, jak działa kontakt z LKW Walter. Ja się zastanawiałam właśnie nad tym, jak zobaczyłam aplikację, patrzę wszystko w aplikacji i sobie myślę, jak się coś będzie działo, to wtedy co? No ale to każdy ładunek jest przypisany do jakiegoś dyspozytora. Tak samo i kraj, więc jak coś, to właśnie można dzwonić i ma się dostęp do człowieka. O to mi chodziło właśnie, że ma się dostęp głosowy do człowieka. Czy ja jestem brudna?
stolicy. Czekamy na dokumenty. Urzędzie celny. Może to już, co? Ile mówiłam, że zajmą dokumenty celne? Czekanie na dokumenty celne? 2 godziny. Jest na tachografię, w tej chwili 2 godziny. Więc zawsze to tak schodzi. Dobra, tu mamy wszystko. Zwolnienie do procedury wywozu. Słuchajcie, bo musimy sobie zrobić jeszcze takie coś, że wbić pieczątkę. Tu. I tu. I tu. Tu się jeszcze muszę podpisać. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. A, już podpisałam, dałam jedną cemerkę. To jest bardzo ważne, żeby... Skin, dobrze, to się zgadza. Żeby dobrze uzupełnić cemerkę i wszystko posprawdzać. Bo jak czegoś brakuje, jakby się coś, nie daj Boże, stało. Tak się ma kiepsko zrobione ubezpieczenie. I tutaj też znowu bardzo ważne, żeby mieć dobre ubezpieczenie u dobrego brokera kupione. No to może się ubezpieczyciel wypiąć dużo łatwiej niż normalnie. Wiadomo, że z ubezpieczeniami wiecie jak jest, nie? I z polisami. Człowiek ma, ale ubezpieczyciel w razie czego zawsze potrafi dowieść, że dobrze, ale, tak, ale, więc rażące niedbalstwo to po prostu jest obowiązkowy zapis w polisie OCPD. Bez tego to po prostu jakbyście go prawie nie mieli, bo zawsze się coś zdarzy. Zawsze się może coś zdarzyć, że ubezpieczyciel stwierdzi normalnie, to tak, ale w tym przypadku to nie, bo kierowca nie miał uśmiechu na twarzy. No a jak jeszcze jest cemerka nie do końca uzupełniona, no to już w ogóle są cuda świata, więc ja sobie żartuję, ale naprawdę tak jest. Teraz tak, w którą stronę ja mam odjechać? Po pierwsze to sobie wrzucę buty do schowka już robocze, bo mi tu przeszkadzają. Po drugie, jakie ciepło się zrobiło, było mi zimno, 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 a nagle ciepło. Musimy troszeczkę na prawo przesunąć. Muszę sobie udostępnić jeszcze internet do nawigacji. Ciężarówka obok ciężarówki, wiecie? Czy nie będzie łatwiej po prostu wyjechać na lewo i wycofać? Jak się wywinę na prawo, no to zabiorę tam po lewej. Jak skręcę od razu na lewo, to zabiorę tam po lewej. Więc muszę się tutaj troszeczkę odsunąć. Troszkę ciasne miejsce. Chodź, się przestraszyłam. No i dobrze. Ktoś tutaj całkiem głupio postawił renówkę tak naprzeciw. I ciężko się było gdzieś tam wywinąć. No i dobrze, to mamy. Teraz tak, okulary. Gdzie ja mam okulary? Tu. Ale sobie nagrzałam. Było mi zimno, więc proszę Państwa, okulary na nos, pasy na pierś, kawa, szyba, kierownica, nawigacja. Gdzie jedziemy? Pamiętacie? Jedziemy do Norwegii. To proszę Państwa, start. W takiej sytuacji zawsze się boję, że gdzieś się haczę. I taki wiecie, cieszę, fajnie, fajnie, a tu nagle... A to jest możliwe. Jak się człowiek rozkojarzy. Zauważyliście, że tacy starzy, doświadczeni kierowcy potrafią robić częściej szkodę niż tacy całkiem młodzi? No niestety tak jest. Więc ja się nie zaliczam do starych, ale do doświadczonych. Żartuję sobie. Ale 14 lat jest za kierownicą. Więc też ciężko sobie ujmować, że się nie ma doświadczenia. Jak się ma! Czy wy widzieliście, że w Opolu jest taki jakby stadion? Czy to jest po lewej stronie stadion według was, czy co to jest? Wygląda generalnie jak stadion, nie? Nie wiedziałam, że to jest taki ładny budynek. Taki, no, ładny design. Ładny. Opole. Tyle tu pracowałam i ja tego nie widziałam. A to też wygląda na dosyć nowe. To znaczy, że w Opolu jest jakaś drużyna w ogóle, która w coś gra.
poprzedził i przyhamował. Ten na samym przodzie, jakiś nienormalny. Teraz przygazował i pojechał dalej. No więc słuchajcie, to nie jest jeszcze pora na długą pauzę, w sensie 45 minut, ale była to pora na toaletę. Jesteśmy już na S3. S3 to jest chyba jedna z moich ulubionych dróg w Polsce. Wiecie dlaczego? Bo jest pusta. Nowa droga z nową infrastrukturą, dużo stacji, dużo miejsc pod gabaryty. O, patrzcie, po drugiej stronie stoi Szwandner. I generalnie lubię tą drogę, dlatego że jednak często tutaj się jeździ gabarytami, a tu jest dużo opcji na parking. Inspekcja stoi, właśnie widzę, ale to nic, bo my inspekcji się nie boimy. Dlaczego? Bo przejedziemy tyłami ciężarówek. A tak na poważnie to się nie boimy inspekcji. A żeby Wam udowodnić, że się nie boimy inspekcji, to przejedziemy obok inspekcji. Dzień dobry, inspekcja. Aha, po lewej jest ten ich kontener, patrzcie. Już po koniec roboty na dziś. No więc to, co mówią, że krokodylki nie gryzą, jest to prawda. Potwierdzam. A tymczasem jedziemy dalej. Boże, jak to jest dobrze nie jechać czwórką. Jak ja nienawidzę czwórki. Ani w Polsce, ani w Niemczech. Czwórka to jest zła autostrada. A tutaj to jest taka niemiecka A20. W ciągu dnia coś tam się dzieje, ale też bez przesady. Jak po prostu, żeby było jakieś tam towarzystwo na drodze, a w nocy nic. Odsuwa się szybę, pachną lasy iglaste. No i jest czarno, kompletnie czarno, widać gwiazdy. No i się wszystko podoba. Więc jedziemy dalej. Do portu w Świnoujściu mamy w tej chwili 390 km. Więc dalej będę Wam pokazywać rzepaki, bo jest taka pora roku, że później nie będzie. Więc zapraszam dalej do oglądania rzepaków. Jedziemy. O, tu są już lasy iglaste. Mówiłam, że są? Są. Jak widać na załączonym obrazku. Liściaste powoli przechodzą w iglaste i tak już będzie. A jak będzie na północy, to już dobrze wiecie jak. Fajnie. Ja jestem głodna. A tu jest KFC. KFC to ścierwo. Nie powinno się jeść fast foodu w trasie, szczególnie jako kierowca zawodowy. Czy tutaj coś jest? Obawiam się, że KFC mi jednak zostanie. Ale tylko trochę. Widzicie, że tylko trochę. Na przykład ze mnie nie bierzcie. Lecimy dalej. Lwi, rozkładaj skrzydła do lotu. Siadacie czy zostajecie? To jest naprawdę ostatni raz, jak ja się po Was wracam. Naprawdę. Musicie się pilnować. Kończy się autostrada, zaczyna się SK i powiedzcie mi, czy tutaj ta droga jest już w końcu wybudowana, czy nie. W czasach, gdy woziłam śmigła, to pamiętacie, jaki tutaj był slalom? Ile to się trzeba było napracować z pilotami, żeby przejechać tę drogę bez uszkodzeń, te śmigła dla naczepy. Czy to już jest tutaj wybudowane?
Czy jeszcze nie? Widzę, że po prawej stronie są jakieś kawałki starej drogi. Czyżby to już? Och, to by było piękne. Musicie przyznać, że póki co ta droga wygląda fajnie. Pamiętam, że jak ja jeszcze woziłam właśnie śmigła z Goleniowa, czy czasami właśnie ze Świnoujścia, to tutaj było dużo przełamań, cały czas droga była w budowie i była taka jazda, wiecie, z lewej strony naprawy, takie przejazdy, przełamania, różnice poziomów, to było bardzo trudne, więc do tego jeszcze było ciasno, więc póki co wygląda to fajnie. No ciekawe, 82 km do portu i godzina 11 jazdy. Tak wygląda, jakby tutaj już miało nie być żadnych remontów, no ale dojedziemy, zobaczymy. Póki co fajnie wygląda. Teraz to już tutaj mogą gabaryciarze jeździć i sobie chwalić. I to bardzo chwalić, bardzo. I co? Pochwaliłam, co? Jeszcze niestety chyba nie jest koniec tych remontów. Trzeba się cieszyć, że jest tych remontów coraz mniej. No ale już by się chciało mieć taką drogę. Więc widzicie, jak się ze śmigłami jeździło po takich wertepach, to widzicie rozciąg 35 metrów, a tu takie przełamania i rozciąg pół metra od ziemi. To nie to co Tibet, 5 czy 10 czy 15 cm od ziemi, nawet wciąż z kolei Tibety są krótsze. Ale jak już z kolei jedzie rura, no to już w ogóle wtedy przewalone. Idziemy ostrożnie. Danke, danke. Tutaj na polską ziemię mi proszę nie komentować po niemiecku. Dobrze pojechałam, bo tam był taki dziwny przejazd. Fajnie, no dobrze, nie? Ale po prawej stronie widać, że pewnie za jakiś czas będzie oddany kolejny odcinek. Czy to jest stara droga? No dobrze, my płyniemy, proszę Państwa, do Trelleborga, do Szwecji, więc trzymamy się znaków. Paliwa nie potrzebujemy. Teraz patrzmy dobrze, bo tu są wielkie przebudowy. Dobrze, na prawo. Tu mamy zjazd na Trelleborg, dobrze. Gdzieś tu był taki wielki parking. O, śmigła po lewej, śmigła. Ojej, ile tych śmigieł tu jest. O. No tak, droga jest dobra, to teraz można. No dobra, patrzmy, gdzie tu jest ten parking wielki. Dawniej był ten kebab, bo tutaj się chodziło na kebab. Tu tak na lewo uciekamy, nie? Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. Tu się staje w liniach jakoś, tak, nie? No nic, spróbujmy tu wyjechać. Tu widać, że są wolne miejsca. Nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, że te TT Line jest na prawo. No nie, TT Line jest, czyżby tam bardziej? Patrzcie, że jest tutaj na lewo. No i dobrze. Nic takiego dzisiaj nie zrobiłam, wiecie, a czuję się zmęczona. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Ale teraz tak, proszę Państwa.
Tam są potrzebne dokumenty, czy nie? Do auta? Wydaje mi się, że nie. Ale jak mam iść i wracać, to lepiej je wezmę. Wezmę też swój dowód osobisty. Zaś się przestraszyłam, że nie wzięłam dowodu. Tylko prawo jazdy są. To prawo jazdy to mnie straszy tą trasą i straszy. Także bierzemy tak. Jak człowiek nie wie, co brać, to trzeba brać wszystko, tylko tak, żeby nie pogubić i na pewno będzie dobrze. Wtedy więc to. Wezmę też CMR-kę, wszelki wypadek i wezmę też ten telefon firmowy. Zobaczymy, ja rezerwacji sama nie robiłam. Dzisiaj to powiem wam szczerze, się czuję tak za czasów, jeszcze jak pracowałam jako kierowca, w sensie jak byłam zatrudnionym kierowcą i po prostu dostawałam wszystkie informacje, niczym się nie martwiłam, po prostu jechałam do przodu, żeby tylko szkody nie zrobić. No i tyle. Także dzisiaj i LKW, to jest tak, LKW, jak się jeździ pod LKW i to nieważne w sumie, czy spotowo, czy tak na stałe, no to oni bukują promy. Także miałam zabukowane, tylko dostałam informację w aplikacji i tyle. Tam było Paul Ferris, z tego co pamiętam, a tu patrzę, jest City Line. Patrzcie, dworzec promowy, dobrze pamiętałam. To może ja jednak już płynęłam z City Line? A w tamtym roku jak Volvegiem jechałam do Szwecji ze Świnoujścia, to czym ja płynęłam? Kto pamięta? W ogóle nie pamiętam, czym ja płynęłam. I w tym momencie żałuję, że nie mam swojej hulajnogi. Patrzcie, jak ja bym tutaj raz zaczmychnęła. Szmychnęła i no raz. No tutaj to ja płynęłam z nimi już w takim razie. Widzicie, zapomniałam. Wszystko jest. Pamiętajcie, że tu schowałam bilet. Co to jest w tym Świnoujściu? Czy to jest koniec świata? Nie, tak się domyślam, że to jest takie elektroniczne na odstraszanie ptaków. U mnie na bazie też coś takiego jest, tylko nie takie straszne. Ale tu coś straszne ptaki mają. No dobrze, w każdym razie możemy o 23:00 wjeżdżać na ten, powiedzmy, niższy plac, czyli bliższy wjazdu. Teraz trzeba stać tam, gdzie stoję. Więc oczywiście to oznacza, że robimy pauzę promową. Ja zamiast wcisnąć pauzę promową od razu jak przyjechałam i stanęłam, to ja myślałam o niebieskich migdałach i nie wcisnęłam, ale to nic, bo wciąż mamy czas. I wciąż zdążymy, więc jest ok. Jak wcisnę trochę szybciej, znaczy trochę później, no to też mi się zdaje, że przeżyjemy. Wciąż pauza wyjdzie, bo jeszcze przed nami 12 godzin do zjazdu z promu. No dobrze, to pojmij... O, 17 minut, widzicie? No dobrze, nie, to było tu. Za każdym razem zapominam. Nie jest, tu jest start. Teraz już rozpoczynamy pauzę promową, widzicie? Wyciągnę sobie bilet, żeby miała na wierzchu. Dobrze. Wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Najgorsze jest to, że mam tu oczywiście łóżko, kabinę 90-42, czyli dosyć wysoko. Mam nadzieję, że będę sama. Plus bycia kobietą w transporcie jest taki, że czy to promy, czy to pociągi zazwyczaj oddzielają mężczyzn od kobiet w kabinach, jeżeli chodzi o kierowców zawodowych. Taka segregacja na tle płci, która jest dobra w tym przypadku. W każdym razie jest dobra, bo pamiętacie, że jeszcze jak pracowałam w Esersie i czasami jeździłam do Włoch przez pociąg, jeździłam pociągiem przez Szwajcarię z Nowary do, nie, z Freiburga do Nowary i w drugą stronę też. Pamiętacie, on jechał tam 9 godzin i wszystkich kierowców zbierali do jednej lokomotywy. W sumie tam były takie 2 wagony, 2 czy ileś tam wagonów, ile trzeba było.
No i one były pasażerskie i tam były albo 4-osobowe kuszetki, albo 6-osobowe. I oni przydzielali te miejsca, oni przydzielali te łóżka dopiero wtedy, jak ludzie pobierali bilety. No i w związku z tym, że ja tam miałam tak, wiecie, jak to w takiej dużej firmie się pracuje. Wszystko po prostu na styk. Tak, żeby się człowiek za bardzo nie opierdalał. No to jak podejmowałam naczepę, jeszcze trzeba było to pospinać, bo to jechało na pociąg. Często to był jakiś gruparz, więc i opony, i adery, i jakieś inne rzeczy, więc trzeba było to pospinać. A wiecie, jak jest naczepa załadowana różnymi ładunkami, trzeba otworzyć 2 boki. Tamte naczepy nie były takie jak mój Volvi, że ma po prostu, wiecie, oczka co 20 cm, tylko po prostu były uchwyty w podłodze co ileś tam. Więc generalnie ciężka praca. No a też człowiek miał swoje 9 godzin pauzy, więc też tej naczepy nie mógł podjąć sobie wcześniej, żeby sobie ją spiąć, tylko bo ją ładowali nocą. No i w każdym razie, zanim to człowiek podjął naczepę, zanim ją spiął, zanim przejechał tą z Belgii do Niemiec, do Freiburga, no to akurat schodziło całe Tacho praktycznie. I jak się gdzieś jakiś korek złapało, no to się przychodziło i wszystkie kuszetki miały już taką samą liczbę kierowców i wtedy tylko podokładali po jednym. W sensie takim, że nie było ani jednej wolnej kuszetki, ani jednej kobiecej kuszetki, bo kobiety tam praktycznie nigdy nie spotkałam żadnej kobiety. Więc jak za pierwszym razem przyjechałam, dosyć późno, bo nie mogłam znaleźć wjazdu na terminal i tak dalej, zresztą byliście tam ze mną, co niektórzy na tych etapach, no to pamiętacie, że za pierwszym razem to jechałam taką 6-osobową kuszetką i tam było chyba 4 chłopa. Więc wiecie, jedno nad drugim i jeszcze trzeci, nie? A jeden Niemiec opił się piwa i tak chrapał, ważył ze 200 kg. Inny, pamiętam, Chorwat, to mnie częstował jedzeniem i ja wtedy w ogóle jadłam to jedzenie. No ale z drugiej strony to był kokos do tej pory. Pamiętam, że wtedy pierwszy raz w życiu jadłam takiego świeżego kokosa, bo nie jadłam nigdy, nie? I pamiętam, że mi pisaliście, że nigdy się nie je od obcych. No ja taka byłam w tamtym momencie ufna bardzo. No i nic się nie stało, ale ten Chorwat mnie tam karmił. Był jeszcze jakiś tam inny. No i generalnie to wiecie, z jednej strony to niby się nie bałam, ale z drugiej strony spać z 4 chłopami w jednym przedziale, co każdy chrapie. Inny jeszcze coś tam robi, inny się obraca, to takie było no po prostu mało komfortowe. Ani to chodzić po prostu po tym pociągu w piżamie, ani to się przebierać na łóżku, ani to spać w ubraniu, bo przecież to nie jest tak tylko, że człowiek się napracował i pojedzie pociągiem i później ma dzień wolny. No, później się dopiero zaczynała jazda po dzikich Włoszech i rozładunki, 5 albo 7 rozładunków. No i w każdym razie o to chodzi, że później jak już zrozumiałam, jak działa tam ten system, to ja po prostu stawałam na głowie, żeby tylko dojechać wcześnie, jako jedna z pierwszych ciężarówek, żeby jedną kuszetkę już zrobili jako damską, żeńską. I od tamtej pory wydaje mi się, że ani razu nie spałam z chłopami w jednym przedziale. Wydaje mi się, że tamten raz mnie tak, chociaż nic mi się złego nie stało, żebyście po prostu mieli dobre zrozumienie. Nikt mnie ani nie molestował, ani napastował, ani w ogóle nie rzucał nawet głupich haseł, absolutnie nie. Wszystko było z pełnym szacunkiem i poszanowaniem dla mnie, ale ta sytuacja była dyskomfortowa jednak dla wszystkich. No bo wiecie. W każdym razie, później już zawsze jeździłam sama. Czasami po prostu tylko było albo bardzo zimno, jak to w pociągach, albo było tak gorąco, że już człowiek sam nie wiedział, co ze sobą zrobić. No i w każdym bądź razie, dlatego się bardzo cieszę, że na promach już jest inaczej. Na promach tych kuszetek jest dużo więcej i są też bukowane na godzinę, a tam po prostu było tak, że te pociągi odjeżdżały co 2 godziny chyba, albo jakoś tak, czy ich tam było kilka dziennie, więc jak się człowiek by nie załapał na jeden, albo nie, ich nie było aż tyle. To w takim razie nie wiem, dlaczego to tam nie robili dobrze, ale tam nie robili dobrze, a tu robią dobrze. W każdym razie segregacja płciowa na promach to jest coś bardzo dobrego. No i to już tyle w tym odcinku. Zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. To darmowe. Na koniec bardzo chcę podziękować wspierającym kanał. Matthias Kunkel, Michał Chojnacki, Graham Robinson, Adelmo Filo, Dobos M. Tsaba, Franz Zeitz, Ariel Karp, Alex Mici, Esteves,
DJ De Koning, Manuel Cerezoli, Kevin Rafferty, Rafał Czoch.